Siemanko, sobotni, poranku. Nagrywam ten odcinek z wielu powodów. Po pierwsze to dawno żech nie nagrywał. Po drugie to chcieliście, żeby nagrywać. Po trzecie to w końcu zacząłem nagrywać w S-Logu trójce, czyli w maksymalnych możliwościach tego aparatu Sony A7S III. Po czwarte to mam nowy statyw, taki mały, później Wam pokażę, jak on wygląda. Po piąte to wydarzyły się różne fajne rzeczy, o których chciał powiedzieć. Po szóste to chciał Wam powiedzieć też o kocie rabatowym. Tu jest napisane jaki on jest. No a po siódme, chciał Was po chacie oprowadzić, nie? Bo dawno Was tu nie było, a tak akurat nie sprzątałem. No i może być ciekawie, nie? Dzisiaj mamy 28 października, imieniny Tadeusza i Szymona. Właśnie zachodzą jakieś reakcje chemiczne i tu później to wypijemy. Podobno miód warto dodać do wody kilka godzin wcześniej, przed wypiciem i to wtedy niby jest takie jakieś zdrowe. Ale pamiętamy wszyscy o tym, że miód to cukier i normalnie może też właśnie tak samo popsuć zęby i cukrzyca zrobić. Także jak macie problem z cukrzycą, to musicie się ogarnąć. Proces rozmrażania morszczuka to będzie moja ryba, którą właśnie zjem na obiad i ostatnio jem właściwie same ryby. Ryby i jajka oczywiście. Właśnie zanim już zaczął nagrywać, to wleciało moje ulubione śniadanie, czyli taki właśnie omlet à la banot, płatki orkiszowe i jajka na miękko. No i to jest taki mój właśnie omlet, nie? W lodówce nic nadzwyczajnego. Także to tyle, jak łazi o kuchnia. Tu w tej łazience są, nie wiem, czy chciałbym Was tam wpuścić, ale też tu jest właśnie jedna nowość. Łazi o to, że podłączyli mi ostatnio piec gazowy, ale to jest mój, właściwie nie mój, ale można powiedzieć pierwszy piec gazowy i coś jest nie tak. Od razu po podłączeniu tego pieca wszystko działało i były ciepłe kaloryfery oraz ciepła woda w kokotkach. Aktualnie kaloryfery są ciepłe, ale nie ma ciepłej wody i dalej te zimne prysznice właśnie ciulą. Tak jest tu poustawiane. Nie wiem, może macie taki sam piec i będziecie mogli mi jakoś doradzić. On w ogóle jest dziwny, jakieś dźwięki wydaje, już nie wiem, martwi mnie ten piec. To tyle z nowości w łazience. Tu jest właśnie ta moja taka mała izba. Tu nie wiem, czy widzieliście, ale taki mój nowy produkt wisi, Klama Fest. To jest taki bardzo prosty przyrząd treningowy. Maksymalnie prosty przyrząd treningowy do prostego treningu. Skrzyżowanie drążka z chwytotablicą. Jest to przyrząd tak prosty, że on właśnie bardzo do mnie pasuje. Bo ja też jest prosty synek i ostatnio niestety, ale muszę ograniczać różne treningi, bo czasami treningiem jest brak treningu. I nie jest to łatwe, bo ja jest uzależniony od tych różnych aktywności. No i jeszcze posiadając takie fajne sprzęty właśnie jak Klama Fest, ciężko mi jest czasami przejść obojętnie koło tego właśnie i nie powisieć. Tu moje małe biuro. Powiem Wam, że ostatnio nie siedzę tu i wyniósł żech kompa tam do dużego pokoju na moja sala gimnastyczna, bo lepiej mi się myśli w tamtym miejscu. Tu jest jakoś tak, nie wiem, to miejsce mi się kojarzy ze spaniem. Może dlatego, że w tym miejscu faktycznie znajduje się moje łóżko i faktycznie właśnie śpię w tym miejscu. Ostatnio odwiedziłem mistrza Gregora z centrum paralotniowego, właśnie właściciela sklepu dobreliny.pl. No i Gregor mi właśnie uświadomił mnie, że istnieje coś takiego jak miękki karabinek. To jest taki karabinek z liny. To się robi tak. I na tym już można wisieć. Konia na tym można powiesić.
I to jest właśnie ciekawy temat. Opowiemy o tym temacie nieco więcej, jak będziemy z Gregorem właśnie coś nagrywać. Skoki spadochronowe. Parachuting. Fiszki, czyli nauka angielskiego. To też właśnie tak w moim mieszkaniu w różnych miejscach leżą takie właśnie pomoce naukowe. Tu widać. O, właśnie pies się odezwał. Kurde, on takie dźwięki wydaje, powiem wam, jak ten potwór z Pogromców Duchów. Taki film był, Pogromcy Duchów, i właśnie ten pies wydaje takie dźwięki. Tu jest taki karton z różnymi moimi pomocami treningowymi. Można tu znaleźć różne fajne gadżety, głównie do treningu chwytu. Pierwsza generacja chwytotabliczki BNT. Wałek do ścisku BNT. Lina animacyjna BNT. Tu taką lekko zmodyfikowano hantla, też do właśnie pompowania przedramion, co mnie Tomek nauczył kiedyś z KFD, mistrz arm w wrestlingu. Rolex Kury Workout. Wkrętarka z Lidla. No i tak właśnie to w antryju, na byfyju, zamiast szolki tyju stoi właśnie cały ten zestawik. Teraz przeniesiemy się do mojego ulubionego pomieszczenia, w tym już nie takim moim mieszkanku. Tak wygląda to pomieszczenie. Co my tu mamy? Suszarka, na której zbliżenia nie będziemy robić, bo tam są moje batki i fuzekle. Tu jest takie koło, to jest luft koło, czyli airbike. To jest taki przyrząd głównie można interwały. Na tym się robi interwały, czyli właśnie siadasz i na pełnej pendalujesz, no i robisz forma, nie? To jest dobre właśnie na poprawę wydolności. Crossfitowcy na tym trenują, zawodnicy sportów walki, no i kominiarze. Ten obrazek to jest obrazek autorstwa Karola Posłusznego. Jest on namalowany w 1985 roku, czyli 3 lata przed moimi narodzinami, i to namalował mój dziadek. Nie, mój pradziadek, czyli dziadek mojej mamy. To jest jeden z wielu obrazów, które on namalował. Wydaje mi się, że właśnie w moich żyłach płynie dużo jego krwi, no bo jo fes jakby czuja więź z tym obrazkiem. Odziedziczył trochę takich artystycznych genów po właśnie świętej pamięci Karolu Posłusznym. Dużo ludzi z Chropoczowa, jakichś takich ze starszego pokolenia, na pewno kojarzy Karola Posłusznego i jego obrazy właśnie wisiały w wielu domach różnych ludzi, którzy doceniają sztukę. Tu jest drążek wolnostojący marki K-Sport, więc jak jesteście początkujący i szukacie takiego fajnego, niedrogiego drążka do chaty, no to drążek marki K-Sport może się sprawdzić. Tylko właśnie musicie pamiętać o tym, że on jest taki, no do najstabilniejszych nie należy, bo on jest wolnostojący. No i może się kipnąć, nie? Jak będziecie na nim masy lapy robić albo coś takiego. No a tu na tym drążku wisi mój drążek, czyli drążek, który zaprojektowaliśmy razem z OSą. To jest taki obrotowy drążek, już wszyscy wiedzą, co to za drążek i do czego on służy. Tu właśnie jest taki drążek, który wygląda trochę jak poroże albo dźwig. No i taka jest właśnie jego nazwa, Workout Crane. Powiem Wam, że to jest jeden z moich ulubionych sprzętów treningowych, też dostępny w moim sklepie. Miałem trochę wpływu na jakby zaprojektowanie tego drążka. No i to ja jestem. To jest z mojego zdjęcia zrobione. Kiedyś w Chorwacji w 2018 roku właśnie wisiał żeg nad przepaścią na jednej ręce
i Natalka z Freestyle Parku zrobiła mi zdjęcie wtedy. Z tego zdjęcia powstało to logo, a z tego loga powstała ta blacha. No i ten drążek można kupić razem właśnie z tą blachą. Taki jest to drążek. Go można jeszcze ściągnąć, obrócić tak do góry nogami i wtedy można na nim dipy robić. To też właśnie razem, to Osa stworzył, Osa Skillas. No i tu jest teraz takie moje biuro. Przez ostatnie dni właśnie siedzę tu. Ostatnio, że live'a robił z tego miejsca. Dzięki wszystkim za obecność na tamtym live'ie. Ten statyw właśnie, bo ja mam nowy statyw. Pokażę Wam jeszcze nowy statyw, jaki mam. Taki Mantis Pod od PGY Tech. Jest to prawdziwa petarda wśród takich małych statywów. No i tu jest płytka, normalnie jak to przystało na profesjonalny statyw z mocowaniem na jakiś sprzęt. Pyk, na przykład takie mocowanie do telefonu. Pyk, no i to już siedzi, nie? Widzicie, tak szybko, jednym ruchem. Pyk, pyk, jest, ale można to jeszcze sprawić, żeby to był beton absolutny. No i teraz bez problemu możesz swojego smartfona tu umieścić, no i sobie to kręcić, nie? Pyk, 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 tu pod różnymi kątami, ale to akurat to jakby łapka na telefon, no to nie jest w zestawie do tego statywu. Mogłoby się wydawać z pozoru, że to jest taki normalny, co tam statyw, no i jeszcze za 400, no za drogo. No ale jak ktoś chce na tym postawić sprzęt za 20 000 złotych, no to za to się właśnie płaci, za jakość wykonania tego statywu i ona jest moim zdaniem na przyzwoitym poziomie. Można go postawić w taki sposób, można go tak bardziej jakby rozkraczyć. Tu sobie wracamy, tu sobie wyrównujemy, bo tu jest właśnie taki guzik i tak to działa. Do niego jest jeszcze pilot do tego statywu, który łączy się albo z telefonem, albo z aparatem i można zdalnie wywoływać zdjęcia, albo wyłączać nagrywanie. Mi to jest w ogóle niepotrzebne. Tu jest miejsce na jakieś stopka. Tu jest stopka, zimna stopka. Można sobie tu dać lampę albo coś, albo mikrofon. Ten statyw jest świetny. Powiem Wam, że jarą się nim fez. Tu jest jeszcze takie coś, pyk. No i to służy do tego, że można sobie powiesić ten statyw w taki sposób i kręcić sobie z takiej perspektywy. Myślę, że ten statyw stanowi poważną konkurencję dla tego statywu. To był taki najbardziej popularny statyw w świecie vlogerów. Też był dość drogi, bo też koło 400 kosztuje. To jest super rzecz, tylko że te kuleczki, one się wyrabiają i on ma naprawdę bardzo ograniczoną żywotność, ten statyw. Jest tak 1 na rok, przy intensywnym użytkowaniu to 1 na rok i musisz kupić nowy. Jak już opowiadamy o różnych nowościach, no to ostatnio zamiast porannego stania na rękach odpuszczą stanie na rękach na jakiś czas, bo boli mnie ramię i tak trochę właśnie zwalnią tempo. Akurat dobrze się składa, bo idzie jesień i zima, no i trzeba trochę jakby zwolnić, nie? No i właśnie żonglowanie ostatnio zacząłem sobie praktykować, idzie mi już coraz lepiej. Na początku w ogóle mi to nie wyłaziło, a teraz, tak jak widać, idzie o wiele lepiej. Miałem jeszcze opowiadać o właśnie fajnych rzeczach, co się wydarzyły. No to wczoraj dzwoniła do mnie pani Jola, mama od Michała Skowronka. Na pewno pamiętacie właśnie Michała Skowronka. Pomagaliśmy właśnie Michałowi w nazbieraniu pieniędzy na jego rehabilitację po wypadku. No i właśnie przy całej tej akcji ze wspinaczką na Montparnasse ostatnio w Paryżu to nakręcałem cały czas właśnie tą akcję, żeby zbierać pieniądze. Dużo ludzi się zaangażowało, nazbierało się mnóstwo pieniędzy, prawie 100 000 złotych. No i rehabilitacje zaczęły się toczyć i przyniosły pożądany skutek. Michał zaczął
chodzić, zaczął ćwiczyć. Z jego zdrowiem już jest o wiele lepiej. To jeszcze musi trochę potrwać, no bo on właściwie szczegółów nie znam. Niebawem spotkamy się właśnie z Michałem oraz z jego mamą. No i podsumujemy jakoś tą akcję. Zrobimy jakąś wspólną nagrywkę. My już po oprowadzeniu wstępnym po mieszkaniu. Teroski będę siedział chwilę przy tym stole i kończył planowanie mojego planu w związku z wycieczką do Argentyny. Tak, niebawem właśnie ruszymy do Ameryki Południowej szlakiem Indian Guarani. Będziemy szukać pola yerby i będziemy próbowali się napić yerby z Indianami Guarani. Naprawdę, są takie plany. Już przyjąłem różne tropikalne szczepionki, żeby mnie jakaś tam ta wścieklizna nie dopadła, czy żółta febra, albo jakieś takie inne choroby zakaźne. No, także tymczasem robimy cięcie i widzimy się później, jak Dominik jest trochę lepszy w internecie i właśnie mi tu tłumaczy, jak tego streama robić, żeby można było normalnie streama zrobić, takiego wiecie, że przez program OBS, także właśnie uczymy się. OBS, program do robienia streamów. Tak, to możesz dać sobie zamknij, bo to widzę jakiś błąd po prostu, bo tych ścieżek nie ma, nie? No. Tu też masz tecz anuluj. Czy ty na przykład kamerę będziesz używał tylko, żeby udostępnić, czy na przykład w międzyczasie będziesz ją gdzieś jeszcze udostępniał? Czyli powiedzmy, nie wiem, będziesz z kimś rozmawiał online wideo, nie? Właśnie Dominik mnie nauczył streamować, także streamy będą teraz na wyższym poziomie. Dzięki, Dominik. Nie ma sprawy. Pozdrawiam braci. Pozdrawiam również. Pozdro.